Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Ania, a dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak zrobić taką bluzeczkę. Jeśli Wam się podoba, to oczywiście serdecznie zapraszam Was na film. Wszystko Wam wytłumaczę po kolei, jak sobie stworzyć dokładnie taki top, bluzeczkę bądź też sweterek. Jeśli chodzi o wzór, tak naprawdę sami też możecie zdecydować, jak ostatecznie będzie wyglądała bluzeczka, ponieważ możecie dowolnie dobierać ilość rzędów z taką właśnie piramidką. Mogą być 3 rzędy, może być 1, mogą być 2, może być jednostajnie cały czas 1 rząd, jednostajnie 2 rzędy. Wszystko zależy od tego, co Wam się podoba i jak ostatecznie będziecie chcieli sobie stworzyć taką bluzeczkę. Są to takie fajne piramidki. Tak wygląda w przybliżeniu. Wzór wykonujemy w kilku rzędach. Ja Wam oczywiście wszystko powiem, a jeśli chodzi o bluzeczkę, to robimy ze zwykłych paneli. Robimy panel przedni i panel tylny. Panel przedni ma delikatne wcięcie pod dekolt, no i oczywiście panele na rękawy, to są takie krótkie rękawy do łokcia. Wszystko razem zszywamy po skończeniu paneli i wykończamy, jeśli chcecie, delikatnym ściągaczem, takim ściągającym, u mnie dosyć właśnie takim, żeby bluzeczka była właśnie taka trochę zaokrąglona, tak samo na dole. Jeśli chodzi o włóczkę, z której robiłam tą bluzeczkę, to użyłam sobie włóczki od Kokonki. Jest to seria naturalna, 100% bawełny, 4 nitki i na tą bluzeczkę użyłam 1500 metrów, czyli cały taki motek. Starczyło mi na bluzeczkę szerokość około 60 cm i długość około 55 no i z rękawem do łokcia. Oczywiście jeśli zamierzacie robić swoją wersję, pamiętajcie, żeby uwzględnić odpowiednią ilość włóczki. Bluzeczka jest naprawdę bardzo prosta, przyjemnie, szybko się robi, no i też dobrym alternatywą, żeby sobie stworzyć coś dla siebie samemu. A wzór naprawdę nie jest bardzo trudny, ja Wam wszystko wytłumaczę i powiem, jak go tworzyć. Oczywiście dobierzcie szydełko, ja używam szydełka 3 mm. Jeśli używacie innych włóczek, to pamiętajcie, żeby zrobić próbkę, sprawdzić, jak wygląda wzór włóczką, którą tworzycie i zdecydować, czy się decydujecie. Ja oczywiście doradzam tworzyć z cienkich włóczek, ponieważ wzór, który tutaj robię, ogólnie jest na lato, na wiosnę, więc fajnie, żeby nie był zbyt gruby, żeby się fajnie nosiło, lekko, przewiewnie. Wszystkie te robótki na lato, czy też na wiosnę, fajnie jak są zrobione właśnie z lekkiej włóczki, nawet kordonka. Myślę, że kordonek będzie też fajnym zamiennikiem, jeśli chodzi o włóczkę. Oczywiście sami zdecydujcie, z czego zrobicie. Ja Wam pokażę wzór. Jeśli Wam się podoba taka bluzeczka, podoba Wam się film, to będę bardzo wdzięczna, jeśli wystawicie kciuk do góry, zasubskrybujecie kanał, bądź napiszecie w komentarzu, że na przykład o fajna, kiedyś tam zrobię. Mam nadzieję, że komuś się spodoba. Oczywiście pamiętajcie, że nie wszystkie moje projekty i wzory musicie zrobić, nie na wszystko musicie zdecydować. Wiem, że macie wiele różnych projektów, sami tworzycie, bądź też z innych kanałów, nie przejmujcie się tym. Ja oczywiście tworzę dla tych, którym się dana rzecz podoba i każdy sam decyduje, którą rzecz robi. To nie jest oczywiście przymus, ale jeśli ktoś się zdecyduje, to ja oczywiście będzie mi bardzo miło, jeśli napiszę, że na przykład o ten projekt mi się bardzo podoba i sobie go na pewno kiedyś tam zrobię. Ok, no to ja oczywiście Wam serdecznie dziękuję za wszelkiego rodzaju wsparcie kanału, za kupowanie przez linki afiliacyjne, no i oczywiście za wszystkie komentarze, no i serdecznie Was zapraszam na film. I nasz sweter, bluzkę czy też top zaczynamy od zrobienia panelu tylnego. Ja już mam skończony. Pamiętajcie, że to, jak on będzie ostatecznie wyglądał, zależy od Was, ponieważ dowolnie możecie tworzyć różne kombinacje wzoru w zależności od tego, ile chcecie mieć tutaj takich trójkątów, rzędów z trójkątami w środku. Czyli tak, ja zaczęłam od rzędu, gdzie mam 3 trójkąty, później robiłam 1 trójkąt, później znowu 3, ale możecie dowolne kombinacje tworzyć, może być raz 1, raz 2, raz 3, to wszystko zależy od Was, co Wam się podoba. Ja pokażę Wam moją wersję i oczywiście jak tworzyć wzór. Panel tylny robimy na płasko, równo, bez żadnych podcięć tutaj na dekolt, natomiast zaczynamy od panelu tylnego, żeby później właśnie móc stworzyć panel przedni i stworzyć delikatny podkrój pod szyję. Ja pokażę Wam na małej próbce, ponieważ będzie mi się lepiej i szybciej pracowało, natomiast oczywiście wzór nie zmienia się w zależności od tego, ile oczek nabierzecie. Ważne tylko, żebyście nabrali wielokrotność liczby 6,
plus jedno oczko i plus jeszcze oczko brzegowe. Czyli dla przykładu ja nabrałam tutaj 120 oczek, które dzieli się przez 6, czyli jest wielokrotnością liczby 6 i jedno oczko dodatkowe do wzoru plus jeszcze oczko brzegowe. Próbkę wykonam mniejszą, będzie mi Wam łatwiej pokazać. Mogę nabrać na przykład 6 razy 4, czyli 24 oczka łańcuszka plus jedno oczko i plus jeszcze brzegowe, czyli 24 plus 1 to jest 25 i plus jeszcze brzegowe 26. Oczko brzegowe rzadko kiedy wliczam do wzoru, więc tak naprawdę będzie to po prostu wielokrotność liczby 6 plus 1, ale to nie jest jako oczko brzegowe. Dobrze, czyli zaczynamy. Czyli tak jak wspominałam, szydełko 3 mm, ta sama włóczka, tylko w innym kolorze. Robię pętelkę podstawową, zmniejszam, nabieram 24 oczka łańcuszka plus 1, czyli tak, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 to jest wielokrotność liczby 6 plus 1 potrzebne jeszcze do wzoru, czyli 25, no i oczko brzegowe, którego nie będziemy wykorzystywać, jest to tylko oczko pomiędzy przejście tak naprawdę pomiędzy wzorami. I teraz mam łańcuszek ułożony w taki sposób, odwracam go w taki sposób, żeby widzieć tutaj tą środkową pętelkę. I zaczynamy od drugiego oczka, czyli pomijamy oczko brzegowe, wbijam się w to 25, robię narzut, wkładam szydełko w środkową pętelkę, przeciągam, pobieram włóczkę i robię taki półsłupek z narzutem. Przełożyłam przez wszystkie 3 pętelki, znaczę sobie początkowe oczko. Następnie robię narzut, jeszcze raz wkładam szydełko w tą samą pętelkę, czyli w tą pierwszą, przeciągam włóczkę, jeszcze raz robię narzut i dopiero teraz wbijam się w drugą pętelkę, przeciągam włóczkę, mam dosłownie 1, 2, 3, 4, 5 pętelek na szydełku, pobieram włóczkę od dołu i przeciągam przez te wszystkie pętelki. Tak będzie wyglądał wzór pomiędzy naszymi trójkątami, pomiędzy piramidkami. Będziemy tworzyć taki dosyć szeroki, rozszerzający się wzór, po to, żeby właśnie fajnie wyglądał i pasował do tego wzoru w środku. Czyli znowu narzut, jeszcze raz wbijamy się w to samo miejsce, w którym przed chwilą zrobiliśmy nasz wzór, przeciągam włóczkę, jeszcze raz robię narzut od dołu, teraz wbijam się w kolejną wolną pętelkę, przeciągam włóczkę, mam 5 pętelek, pobieram i przeciągam przez wszystkie 5. To będzie trochę taki grubszy wzór, ale ładnie układający się i też on ma tendencję do rozszerzania się, więc pamiętajcie, że zanim zaczniecie robić Waszą bluzkę, Wasz sweter, zróbcie sobie próbkę dosłownie taką jak ja, wypieszcie, żeby zobaczyć jak wzór się układa, jak się rozciąga, żeby dobrać odpowiednią liczbę oczek. Tymczasem ja tworzę dalej ten sam wzór do końca rzędu, cały czas tak samo. Pamiętajcie, że tak naprawdę robimy tutaj 2 narzuty, żeby ostatecznie mieć 5 pętelek. Czyli narzut, wbijam się w tą pętelkę, którą przed chwilą robiłam, jeszcze raz narzut, wbijam się w nową pętelkę, przeciągam włóczkę, pobieram i przez wszystkie pętelki. I tak przerabiam do końca rzędu wszystkie moje pętelki. Dojdę tutaj do samego końca. Przerobiłam cały rząd. Pierwszy mam 25 oczek łańcuszka. I teraz robimy oczko do góry, odwracam robótkę i powtarzamy dokładnie to samo, czyli narzut. W pierwszym oczku zrobimy sobie półsłupek z narzutem, po prostu. Natomiast w kolejnym oczywiście też znaczymy pierwszą pętelkę, żebyśmy nie musieli później jej szukać.
Natomiast w kolejnym robimy narzut, jeszcze raz wbijam się w tą samą pętelkę, narzut i teraz wbijam się już w drugą pętelkę. Pobieram całą pętelkę od łańcuszka, czyli tu zostanie mi taka dolna pętelka, natomiast mnie interesuje cała pętelka tutaj od łańcuszka. Czyli przeciągam i przez 5. I znowu to samo. Narzut w tą pętelkę, którą przerobiłam, narzut w kolejną, mam 5 i pobieram. Ten wzór jest dosyć gruby, on się będzie rozciągał, dlatego robimy go luźno, nie przejmujemy się. Zobaczcie, tworzy się tutaj taka przestrzeń, to jest taki lekko właśnie ażurowy wzór. I zobaczcie, drugi rząd wygląda dokładnie tak samo. Również przerabiam do końca. Tak samo. Ok, jestem prawie na końcu. Tutaj mam zaznaczoną ostatnią pętelkę. Oczywiście jej nie pomijamy, nie gubimy oczek, dlatego warto sobie znaczyć początkowe i końcowe oczka. Zrobione oczko do góry i w rzędzie trzecim przerabiam dokładnie to samo, co w rzędzie drugim i pierwszym. Czyli znowu ten sam wzór. Dolna część topu, który wykonuję, jest troszeczkę inaczej zrobiona, to znaczy tym samym ściegiem, ale mam tutaj zrobione większą ilość rzędów z tym wzorem. Natomiast później będziemy już powtarzać cały czas tą samą sekwencję. Początek jest troszeczkę inny. Tak akurat mi się zrobiło, więc pokazuję Wam, jak ja sobie to zaplanowałam. Czyli zobaczcie, tutaj będę miała 3 rzędy, dokładnie to jest mój dół tego sweterka, raz, 2, 3 rzędy i dopiero później zrobimy jeszcze jeden rząd przygotowujący, natomiast później te piramidki, a później robię po 2 takie rzędy. Ale sami zauważycie, że warto się trzymać tego co ja, ponieważ ja chcę, żeby to ładnie wyglądało, żeby te wszystkie piramidki były cały czas na tej samej stronie, żeby były wyprowadzone po prostu na prawej stronie, więc musimy się trzymać pewnych sekwencji tutaj, żeby one ładnie wyglądały na tej stronie. Natomiast ja zaczęłam sobie tą bluzeczkę od troszeczkę szerszego paska na dole, po to, żeby po prostu była stabilniejsza. Czyli tak. Tutaj ten początkowy pasek przerabiam w taki sposób, że właśnie robię te 3 rzędy, które tutaj Wam pokazałam. To jest ciągle ten sam wzór, tutaj się nic nie zmienia. Natomiast dopiero zrobimy zmianę w 4. rzędzie i zaraz przerobię ten rząd i pokażę Wam, co dalej. I znowu jestem na końcu mojego 3. rzędu. Tutaj nie pomijam tego oczka i przekładam. I znowu oczko do góry i teraz następuje zmiana wzoru. W rzędzie 4. zrobimy sobie oczka ścisłe z narzutem, czyli robimy narzut, wbijam się tak samo w tą samą pętelkę co wcześniej, przekładam włóczkę i od razu tą włóczkę również przekładam przez te 2 pętelki. Jest to taki część, która będzie ważna później, tak jak Wam wspominałam, żeby zachować wzór piramidek ciągle na prawej stronie, żeby zawsze wychodziły Wam tak samo. Czyli tak, tutaj każdą pętelkę pobieram całą, pobieram włóczkę i przeciągam po prostu przez te 2 pętelki, czyli oczka ścisłe, ale z narzutem. Narzut, bijam się tutaj i przeciągam przez 2 pętelki. Te oczka można wykonywać na 2 sposoby. Po prostu robię narzut, bijam się pętelkę i mogę przeciągać, przytrzymując sobie tutaj kciukiem tą pętelkę, żeby mi nie zeszła, dokładnie tą środkową, przytrzymać i przeciągnąć przez te 2 pętelki, bądź zrobić narzut, przeciągnąć pod pętelką, przytrzymać tutaj i przeciągnąć jak gdyby z tyłu. Technika dowolna, ważne, żebyście dopanowali tą, którą jest dla Was najbardziej wygodna. I rząd 4. przerabiam do końca. Tak samo. Cały czas pobieram całą pętelkę z oczka łańcuszka.
I zobaczcie, że ta moja próbka, którą wykonuję, już jest rozszerzona w stosunku do łańcuszka, który zrobiłam, więc dołem może być lekko ciaśniejsza, dlatego ja tą bluzeczkę też robię taką szerszą. Więc pamiętajcie, żeby dobrać taką liczbę oczek, która będzie stanowiła oczywiście szerokość Waszej bluzeczki po zrobieniu właśnie już kilku rzędów i po wypraniu, ponieważ, tak jak powiedziałam wcześniej, może się rozciągnąć. Dobrze, i znowu jestem tutaj przy ostatniej pętelce, również pobieram ostatnią pętelkę i przeciągam i oczko do góry. I zaczynamy zabawę w nasze piramidki. Robimy w taki sposób, że zaczynamy od pierwszego oczka. Będę używała tutaj takich moich zmienionych słupków. A kto jest po raz pierwszy, to się dowie, a kto nie, to już pewnie wie, o co chodzi. Chodzi o to, że są takie słupki, które są niższe i grubsze, a wyższe od półsłupków nawijanych. Zobaczcie, jak zrobicie narzut od dołu, przytrzymuję, wkładam szydełko w pętelkę, pierwszą pętelkę, przeciągam pod pierwszą pętelkę i uwaga, pobieram włóczkę od dołu, przeciągam tylko przez jedną pętelkę, pobieram i przeciągam przez 3. To jest mój taki zmieniony słupek, bardzo go lubię używać, jest taki ładny, pełniejszy, troszeczkę niższy niż słupek, ale wyższy niż półsłupek z narzutem. Ok, mamy zrobiony pierwszy zmieniony słupek. Następnie pomijam 2 pętelki i wbijam się tutaj w tej, czyli tak, wbijam się tak naprawdę w 4. pętelkę, licząc od początku, raz, 2, 3, 4, ale w 3. licząc od tej części tutaj, po zrobieniu tego zmienionego słupka, czyli 2 pętelki zostają w środku, a tutaj się wbijam. I teraz robię narzut, czyli raz, 2, w 3. się wbijam od momentu, kiedy zrobiłam słupek. Zrobimy sobie tutaj tą część. Czyli tak, znowu wykorzystujemy zmienione słupki, czyli tak, raz, przez jedną, pobieram przez drugą, ale w tym oczku robimy 4 takie zmienione słupki, czyli zobaczcie, narzut, przez jedną, narzut i przez 3. Mam 2, czyli muszę zrobić jeszcze 2. Mam 4, teraz oczko łańcuszka i jeszcze raz to samo, czyli znowu 4 zmienione słupki. Znowu narzut i robię 4 zmienione słupki. Raz, 2, cały czas w tym samym oczku. 3 w tej samej pętelce. I 4. I mamy naszą pierwszą piramidkę. Znowu pomijam 2 oczka łańcuszka. Raz, 2. Wbijam się w 3. I tutaj robię półsłupek. Popatrzcie, wbijam się, przeciągam i przeciągam przez 2 pętelki. Czyli tutaj zahaczamy i robimy sobie zwykły półsłupek bez narzutu. Znowu odliczam 2 pętelki. Raz, 2. I w 3. robię moją piramidę. I znowu. Raz, 2. W 3. piramida. Czyli 4 zmienione słupki. Raz, 2, 3, 4, połowa piramidy, oczko łańcuszka i druga połowa piramidy. I mamy raz, 2, 3 i 4. I znowu zaczepiamy piramidę w 3. oczku od łańcuszka. 2 pomijamy i w 3. robimy półsłupek zwykły. I powtarzamy tak do końca. Tak, jeśli macie dobrze nabraną, dobrą liczbę oczek, to powinniście zakończyć takim zmienionym słupkiem. Czyli zobaczcie, ja tu mam jeszcze raz, 2. W 3. oczku robię znowu moją piramidę. To jest raz, 2, 3, 4. Oczko łańcuszka. I znowu 4. Raz, 2, 3 i 4. Tu jest wszystko w jednym oczku.
Teraz pomijam 2 oczka i w trzecim zahaczam i tworzę półsłupek. I znowu, jeśli jesteście już na końcu i będziecie robić ostatnią piramidkę, no to powinno Wam zostać 1, 2, 3, 4, 5, 6 oczek łańcuszka. W trzecim, czyli 2 pomijamy, robimy ostatnią piramidę. I tu jest znowu 1, 2, 3, 4, oczko łańcuszka i ostatnia część piramidy. 1, 2, 3 i 4. No i zgodnie z tym, co powiedziałam, 2 oczywiście oczka pomijamy, a w trzecim, tutaj w ostatnim, robimy 1 zmieniony słupek, czyli dokładnie to, co robiliśmy na początku. 1 i przez 3. I tak będzie wyglądał ten rząd. Oczywiście ilość takich piramid zależy od Was, ile chcecie mieć tutaj długości, szerokości bluzeczki. Ja pokazuję Wam tylko na tej próbce. Więc wystarczy, że pokażę Wam po prostu taki skrawek. Ok, i teraz kolejny rząd. Oczko do góry, odwracamy robótkę i tutaj w pierwszym oczku od razu, w takim co tutaj widzicie, robimy sobie półsłupek, a tym razem z narzutem. Czyli zobaczcie, tu jest taki pierwszy półsłupek, można się wbić pod, ale ja wolę sobie zahaczać tutaj w całą pętelkę, tak, że ta dolna mi tutaj zostaje. I wykonuję półsłupek z narzutem. I zaznaczam. I teraz robię 2 oczka łańcuszka, 1, 2 i wyszukuję tutaj tej środkowej części mojej góry piramidy. Tu dosłownie widać, że jest przerwa, ponieważ robiliśmy sobie oczko łańcuszka. I zaczepiam, wkładam szydełko i zaczepiam, tworząc zwykły półsłupek. W taki sposób. I znowu, tym razem robię 5 oczek łańcuszka. Czyli tutaj pomiędzy piramidami będzie 5 oczek łańcuszka. 1, 2, 3, 4, 5. I znowu wyszukuję tutaj tej środkowej części mojej piramidy. Jest tu dosyć taka większa dziura, więc łatwo to zauważyć. Wkładam szydełko, przeciągam włóczkę i robię półsłupek zwykły, bez narzutu. I znowu 1, 2, 3, 4, 5. Wkładam szydełko w środek i półsłupek. I znowu 1, 2, 3, 4, 5. I moja ostatnia piramidka, więc zaczepiam półsłupkiem. Natomiast na krawędziach, tak jak tutaj zdążyliście zauważyć, są 2 oczka łańcuszka i 1 półsłupek na końcu, ale półsłupek z narzutem. Czyli 1, 2, robię narzut i tutaj wbijam się w ostatnią moją pętelkę i robię półsłupek z narzutem. W taki sposób. Oczywiście ten łańcuszek, te oczka łańcuszka wydawać Wam się mogą zbyt ciasne, ale pamiętajcie, że ten cały wzór naprawdę ma tendencję do rozszerzania się i nie będą w ogóle ciasne, więc zachowujemy przede wszystkim cały czas tą samą liczbę oczek, dlatego bardzo jest ważne, żebyście się pilnowali i w środku robili 5 oczek łańcuszka, na górze zaczepiali półsłupkiem, a na krawędziach mamy po 2 oczka łańcuszka i 1 półsłupek z narzutem, dosłownie na początku i na końcu. Dzięki temu zachowamy sobie tą samą liczbę oczek, ponieważ tak naprawdę robiliśmy szerszy wachlarz. Liczba oczek wskazywałaby, że powinniśmy mieć 3 w środku, 3 takie zmienione słupki, ale ja robiłam 4, robię go takiego szerszego, dlatego że cały ten wzór tutaj na dole też ma tendencję do rozszerzania się i żeby ta piramida nie była zbytnio ściśnięta, robię większą piramidę, ale zachowuję cały czas tą samą liczbę oczek. Dobra, nieważne, idziemy dalej. Oczko do góry i teraz zobaczcie, ponieważ ja tworzę teraz kolejną piramidę, więc pokażę Wam, jak zrobić następną piramidę. Natomiast z chwilą, kiedy będziemy robić tylko jeden rząd piramidki, to będzie troszeczkę inaczej wyglądało. Więc teraz tak, dla rzędu, w którym robię drugą piramidę, będzie to bardzo proste, ponieważ wykonujemy bardzo podobnie tą część jak tutaj, tylko że mamy już ułatwioną sprawę, ponieważ mamy oczka jak gdyby przydzielone. Zobaczcie, robię narzut
i robię ten zmieniony słupek jako pierwszy i oczywiście też wpinam sobie znacznik, żebym nie pogubiła oczek. Następnie robię to, co tutaj, tylko wbijam się w tą część na górze, czyli tak naprawdę w ten półsłupek. I znowu robię narzut i od razu robię moją piramidę, czyli bez oczek łańcuszka. Od razu przechodzę do zrobienia 4 zmienionych słupków. 2, 3, 4. Znowu oczko łańcuszka. I dalej w tym samym miejscu przerabiam 4 zmienione słupki. 1, 2, 3 i 4. Tym razem, tak jak tutaj zaczepialiśmy, zobaczcie, zwykłym półsłupkiem, również zaczepimy. Po prostu wbijam się tutaj pod cały ten łańcuszek. Nie wybieram sobie środkowej pętelki, nie jest to konieczne. Zobaczcie, u mnie wszystko ładnie się układa. Jeśli chcecie, możecie pobrać jakąś tutaj środkową pętelkę, tą piątą, tą drugą, tak naprawdę trzecią, przepraszam, bo było tu 5 oczek łańcuszka, ale nie jest to konieczne. Po prostu wystarczy zahaczyć szydełko pod łańcuszek, przełożyć włóczkę i zrobić tutaj półsłupek. To się wszystko ładnie ułoży. Następnie znowu przechodzimy do następnej piramidki, którą budujemy tutaj na górze, właśnie w tym półsłupku. Czyli narzut, wbijam się tutaj w środek i przerabiam piramidę. 1, 2, 3, 4, oczko łańcuszka i druga część piramidy. I znowu 1, 2, 3 i 4. I znowu zaczepiam tutaj o ten łańcuszek, wykonując półsłupek zwykły, bez narzutu. I znowu narzut i moja piramida. 1, 2, 3, 4. Oczko łańcuszka. Tutaj właśnie nie zapominamy o tym oczku łańcuszka pomiędzy. Dzięki temu tworzy się nam właśnie taka przestrzeń, która jest nam później potrzebna do wyciągnięcia tej piramidy do góry. 2, 3, 4. Oczko łańcuszka. Przepraszam, jakie oczko łańcuszka? Oczywiście zahaczamy półsłupek o półsłupek, tylko mi się tutaj jedno źle zrobiłam. I mam znowu łańcuszek, wkładam szydełko i luźno przerabiam półsłupek zwyczajny. I ostatnia moja piramidka, czyli mamy tak 1, 2, 3 i 4. Oczko łańcuszka i ostatnia część. 1, 2, 3 i 4. I kończymy oczywiście tak samo jak zaczynaliśmy, czyli w tym ostatnim miejscu robimy sobie taki wysoki, zmieniony jeden półsłupek. I mamy zrobiony kolejny rząd z naszą piramidką. Dobrze, i zawsze po zrobieniu takiej piramidy oczywiście robimy oczko do góry i robimy te łańcuszki, które nam są tutaj potrzebne, żeby sobie stworzyć tą przestrzeń na górze. Czyli tak, robię narzut, wbijam się w pierwszą pętelkę, przerabiam półsłupek z narzutem. 2 oczka łańcuszka, wbijam się w górną część piramidy, zahaczam i robię półsłupek. 5 oczek łańcuszka pomiędzy piramidami, tutaj i półsłupek. I teraz 1, 2, 3, 4, 5. Znowu tutaj półsłupek i 1, 2, 3, 4, 5. I tutaj półsłupek. I 1 i 2. I znowu tutaj zobaczcie, dobrze jest sobie zahaczyć właśnie ostatnie oczko, żeby wiedzieć, gdzie zrobić sobie
ten półsłupek z narzutem. Tutaj na tych bokach ciężko sobie znaleźć to oczko, dlatego warto sobie zawsze właśnie znaczyć tą pierwszą i ostatnią, początkową i końcową krawędź. I tutaj taki luźny, długi półsłupek nawijany. Ok, mamy przygotowaną przestrzeń, oczko do góry. Oczywiście to jest moja prawa strona, czyli na tej, której robię te piramidki, no jest moją prawą stroną i dlatego pilnuję sobie cały czas, żeby te piramidki wychodziły mi na prawej stronie. I zobaczcie, mam zrobione 2 rzędy. Jeśli chcecie robić trzeci rząd, to robicie dokładnie tak samo, jak robiłam drugi, czyli zaczynacie od zmienionego tutaj słupka, jednego, no i budujemy tutaj piramidkę, zaczepiamy, piramidka, zaczepiamy półsłupkiem, piramidka, zaczepiamy półsłupkiem, piramidka, tutaj zaczepiamy, o już sobie właśnie nie wpięłam, ale tutaj akurat widać, w ostatnie oczko. Natomiast ja już nie będę pokazywać każdego kolejnego rzędu, który by wyglądał tak samo, dlatego pokażę Wam teraz, jak wygląda rząd, kiedy robicie już ostatni rząd z piramidy, czyli tak naprawdę albo trzeci, albo jako jedyny jeden. Kiedy stwierdzicie, że już nie robicie rzędu z piramidkami, czyli koniec, zostawiamy właśnie w takim momencie, gdzie mamy te łańcuszki. Ale teraz będziemy tutaj wykonywać zupełnie inaczej ścieг. W tym rzędzie, kiedy kończymy robić piramidki, robimy rząd półsłupków, zachowując oczywiście dalej tą samą liczbę oczek. Czyli tak, w pierwszym rzędzie wybieram sobie pierwsze oczko, ono jest dosyć duże tutaj, więc wbijam się w całe oczko i robię półsłupek. Natomiast w tej przestrzeni tutaj robię zwykłe 2 półsłupki. Raz, 2. Czyli dokładnie taka sama liczba, co była liczba oczek łańcuszka. Tu mieliśmy 2 łańcuszki i półsłupek, więc mamy teraz tak naprawdę półsłupek i 2 półsłupki w środku. Tutaj oczywiście również wykonuję 1 półsłupek. A tutaj, gdzie było 5 oczek łańcuszka, muszę wykonać 5 półsłupków. Czyli tak, znowu, ja się luźno tutaj wbijam pod cały łańcuszek i po prostu wykonuję 5 półsłupków, pamiętając, żeby pobrać nitkę od dołu. Wtedy mam w kształcie litery V półsłupki. I to jest raz, 2. Robimy je luźno, 3, 4 i 5. Czyli zachowujemy tą samą liczbę, pomimo że sznurek może się wydawać trochę szerszy, nie ma to znaczenia, tak będzie właśnie wyglądał ten wzór. I znowu przechodzę dalej do miejsca, gdzie miałam tą piramidkę tutaj na górze, tu wykonam 1 półsłupek, a w tej przestrzeni 5 półsłupków. Raz, 2, 3, 4, 5. I znowu 1 półsłupek na górze i 5 w środku. Raz, 2, 3, 4, 5. 1 tutaj w środku i z kolei tutaj też zachowujemy to, co było, czyli były 2 oczka łańcuszka, więc robię 2 półsłupki. I w ostatnim oczku, tutaj dokładnie, ja już nie mam znacznika, ale ono tutaj jest, również wykonuję ostatni półsłupek. Dzięki temu możemy przejść do wykonywania tej części składającej się z tego wzoru, ponieważ mamy dokładnie taką samą liczbę oczek, jak zaczynaliśmy. I znowu oczko do góry i teraz właśnie zaczynamy tą część dokładnie co tutaj. I teraz trzeba się już pilnować ilość tych rzędów, żeby się nie pomylić i nie zrobić 3, ponieważ może Wam wtedy wyjść zupełnie wzór na odwrót i te piramidy będą tworzone na lewej stronie. Czyli tak, zawsze kończymy takim rzędem wyrównującym, czyli rzędem właśnie z takich półsłupków, gdy chcemy zacząć rząd ten początkowy. Czyli zobaczcie, teraz robię narzut i oczywiście zaczynam od półsłupka z narzutem, ale w dalszej części buduję dokładnie to samo, co już pokazywałam, czyli narzut, wbijam się w oczko, w którym byłam, narzut, wbijam się w drugie oczko i przekładam przez 5 pętelek. I tutaj właśnie ten wzór już Wam znowu rozszerzy tą górę, znaczy rozszerzy, on ją tak ustabilizuje tak naprawdę, więc nie ma się co przejmować, że na przykład wydawało Wam się, że te 5 oczek łańcuszka będzie za ciasno. Nie będzie, bo właśnie teraz ten wzór nadchodzi, ten, który rozciąga wszystko. I zobaczcie, ja się tutaj dosłownie wbijam w pętelki, ponieważ stworzyliśmy sobie tutaj te pętelki.
więc do końca rzędu robię pętelki, całe pętelki. No i ten wzór, który sobie wcześniej wymyśliłam, dokładnie tak samo. Ok. Zawsze można sobie przeliczyć, ewentualnie po zrobieniu tego rzędu, czy macie te 25 oczek łańcuszka, ponieważ będziemy znowu robić piramidę, więc znowu jest nam potrzebna ta określona liczba, o której wcześniej Wam wspominałam. Jak gdyby nie możemy gubić tych oczek i liczby, ponieważ wtedy nie wyjdzie Wam równo ten cały wzór. Dobrze, zobaczcie, ja już tutaj sobie dorobię do końca z Wami. Cały czas tutaj robię ten sam ścieg. W międzyczasie moje znaczniki już tutaj wyleciały, ale ja wiem, które to jest oczko. Zawsze można sobie odwrócić jeszcze raz na prawą stronę i zobaczyć, gdzie był pierwszy półsłupek. On był tutaj, więc tu jeszcze mam jedno oczko i nie mogę zapomnieć go zrobić. Ono mi się niestety tutaj tak położyło, ale jest, znalazłam. Dobra, oczko do góry. No i rząd drugi to jest oczywiście to samo, czyli zaczynam od półsłupka z narzutem i przerabiam tak samo ten rząd, tak jak wcześniej. Oczywiście mam tutaj poplątane troszeczkę te niteczki, ale to jest tylko próbka, więc nie będę się wracać i pruć. I zrobię sobie do końca rzędu. O, jestem już tutaj prawie na końcu. Mam dosłownie do zrobienia 2 pętelki. Ostatnie, więc wypinam sobie już znacznik. I zrobione. Tak jak Wam wcześniej wspominałam, tu na początku był zupełnie inny, początkowy rząd i inaczej się będzie układać ten wzór w stosunku do tego, jak popatrzycie. On się troszeczkę może inaczej zaczynać, ale to naprawdę bardzo mała różnica. Natomiast ważne jest, żeby się teraz już pilnować, żeby po zrobieniu tych 2 rzędów, tak naprawdę jestem teraz na prawej stronie, więc muszę z powrotem zrobić rząd oczek ścisłych, żeby z powrotem wylądować na prawej stronie i zacząć robić te piramidy. Czyli dokładnie tak jak tutaj robiliśmy sobie taki przygotowujący rząd oczek ścisłych. Zobaczcie, oczywiście z narzutem, czyli odwracam teraz robótkę, jestem na lewej stronie, to widać po tych piramidkach, one troszeczkę inaczej wyglądają na prawej, trochę inaczej na lewej, więc przygotuję sobie ten rząd w taki sposób, że wykonam ten właśnie rząd oczek ścisłych z narzutem. Oczywiście w całą tutaj pętelkę i przekładam. I dzięki temu cały czas mój wzór piramid będzie wychodził na prawej stronie. Oczywiście można by zrobić więcej takich rzędów, na przykład jeszcze raz ten rząd tego wzoru, który Wam pokazywałam, ale nie polecam, ponieważ ten wzór jednak, jeżeli ma za dużo rzędów, on lubi się bardziej rozszerzać niż te piramidy, nie jest wtedy taki stabilny, a poza tym inaczej też wygląda mocowanie tej piramidki na oczkach, które są tutaj przygotowane, a inaczej na tych takich zwykłych. Ja już sobie też to próbowałam i przećwiczyłam, dlatego wydawało mi się, że to będzie najlepsza taka wersja, gdzie ten wzór nie jest aż tak nie rozciąga się, wtedy, gdy zrobimy sobie 2 rzędy i kiedy jeszcze go ściaśnimy tutaj tak naprawdę troszeczkę tymi oczkami ścisłymi z narzutem, żeby po prostu nie szedł na bok. I ten wachlarz, który po prostu będę robiła, nie będzie mi zaciągał pętelek z poprzedniego rzędu. Może tak trochę pokombinowałam, ale robię czasami też różne próbki i ta wyszła najlepiej. Zobaczcie, jak zrobicie sobie ten rząd tych oczek ścisłych, to po prostu macie stabilniejsze tutaj to oczko.
oczko, zanim to zrobiliście, jest takie duże, wielkie i ono za bardzo ciągło mi tutaj tą pierwszą piramidkę, a gdy mamy właśnie w ten sposób przygotowane, jest po prostu równo i stabilnie. Więc mam nadzieję, że rozumiecie, dlaczego tyle różnych dziwnych rzędów w trakcie przerabiania, ale warto przerabiać tak jak ja, no chyba, że macie swój własny pomysł, to oczywiście też możecie skorzystać. Zobaczcie, mam w tym momencie przerobioną już tą część i znowu przechodzę do części z piramidą, a piramidki już umiecie robić, ponieważ dosłownie zaczynamy tak jak tutaj Wam pokazywałam, czyli zaczynamy od przerobienia tutaj właśnie w tej części zmienionego słupka, czyli powtarzamy dokładnie to samo co tutaj i wbijam się właśnie tutaj, zobaczcie, pomijam tutaj 2 oczka w środku i wbijam się w tą pętelkę tutaj i robię mój pierwszy wachlarz. I dzięki temu, że właśnie zobaczcie, przerobiliśmy sobie przed chwilą ten rząd tych oczek ścisłych z narzutem, to mówię, nie będzie się ciągnął tutaj ten wzór więcej, tylko jest taki właśnie stabilny. Zobaczcie, pokazałam Wam w zasadzie wszystko. Teraz od Was zależy, jak sobie skonstruujecie tę bluzeczkę, top czy też sweterek, ile sobie zrobicie takich rzędów piramidkowych. Doradzam robić rzędy te z kolei pomiędzy piramidkami tylko po 2, ponieważ tak jak Wam wcześniej wspominałam, żeby zbytnio się nie rozciągały, żeby wyglądały stabilnie. Natomiast rzędy z piramidkami polecam jak najbardziej kombinować, nie musi być nawet parzyście, może być raz 1, raz 2, raz 3. Tak naprawdę jest tak opracowany wzór, że za każdym razem, kiedy kończycie robić rząd z piramidką, zawsze wyjdziecie na tych samych rzędach na prawej stronie, jeśli będziecie wykonywać to tak jak Wam powiedziałam, czyli po skończeniu rzędu z piramidkami ostatniego na tych łańcuszkach robimy sobie taki przygotowujący rząd półsłupków zwykłych, tutaj one są widoczne, dopiero później ten ściek środkowy, drugi środkowy i znowu kończący rząd, tym razem oczek ścisłych narzutem. Tego się trzeba pilnować, no i oczywiście pamiętać, żeby właśnie te piramidki wyszły Wam na prawej stronie. Aczkolwiek nie będzie jakiejś wielkiej różnicy, jak raz wyjdą na prawej, raz lewej i się gdzieś pogubicie, bo ten wzór jest bardzo podobny. Oczywiście doświadczona dziewiarka będzie wiedziała, ale niedoświadczony człowiek, który to założy, którego mu sprezentujecie, na pewno nie rozpozna różnicy, nie będzie się tak wpatrywał. Ok, tak wygląda właśnie próbka. Ja polecam przeprać próbkę, wyprać próbkę, ponieważ ona się na pewno rozciągnie. Ten panel, który mam tutaj tylny, on jest właśnie już po wypraniu, natomiast tutaj sobie zaczęłam tworzyć rękaw i on jest przed wypraniem. Wiadomo, że po wypraniu te oczka się mają prawo wyrównać, inaczej się układają, są bardziej właśnie takie już na płasko, natomiast przed wszystko wyglądać może troszeczkę chaotycznie, ale uwierzcie, po wypraniu będzie to wyglądało lepiej. Tak samo te krawędzie po zszyciu, nic tutaj się nie będzie działo. Oczywiście próbkę mierzymy centymetrem po wypraniu, sprawdzamy sobie ile oczek, ile zajęło centymetrów i odpowiednio sobie mnożymy. Pamiętając, że musicie zawsze zachować wielokrotność liczby szóstki, żeby właśnie stworzyć taką piramidę, a po tej liczbie, która będzie wielokrotnością szóstki, dodać jeszcze jedno dodatkowe oczko, które zawsze jest potrzebne tutaj na końcu, no i oczywiście oczko brzegowe, którego nie wliczam już do wzoru, to jest po prostu tylko przejście do góry. No i budujemy sobie taki panel na odpowiednią wysokość, starając się dopasować już odpowiednio do Waszych potrzeb. Natomiast na końcu wyjątkowo przerobiłam sobie 3 rzędy takiego wzoru, z tego względu, że chcę sobie zostawić większą możliwość do stworzenia wcięcia na panel przedni. Mam właśnie zrobiony już też panel przedni, oczywiście na taką samą liczbę oczek, łańcuszka, na taką samą długość. Rzędy są, bardzo łatwo się szybko robi, więc też można sobie łatwo policzyć, ile takich rzędów jeszcze musicie zrobić. Mój panel przedni jeszcze nie jest wyprany, tylko tylny wyprałam. Chciałam się dokładnie dowiedzieć, jak bardzo się wydłuży i rozszerzy. Dzięki temu dopasowałam sobie odpowiednią liczbę rzędów. Natomiast przy panelu
przed nim robię sobie takie delikatne wcięcie. To wcięcie nie jest skomplikowane, polega tylko na tym, żebyście sobie wydzielili w środku, ile chcecie mieć centymetrów na dekolt. Ja zostawiam sobie około tutaj 28-27 centymetrów. Ten dekolt obrębię jeszcze oczkami ścisłymi dookoła, więc on się ładnie jeszcze zaokrągli i nie będzie taki szeroki. Natomiast musicie sobie dokładnie podzielić te liczby oczek i wydzielić, zostawić część na ramiona, na środek i na tą część. Dla przykładu ja miałam około 120 bodajże 1 oczek, więc 30 oczek zostawiłam sobie tutaj, 30 tutaj i pozostała część 61 poszła do środka. O, dokładnie mam tutaj 15 cm. Oczywiście cały panel jest tutaj na szerokość około 59 do 60 cm. I teraz tak, kiedy robimy sobie panel przedni i zrobicie sobie tą pierwszą część tutaj i kiedy już macie wydzielone, ile zostawiacie na rękaw, po prostu robicie kolejny rząd, zaczynacie robić kolejny rząd, ja się tutaj przybliżę, i kończycie do momentu, kiedy już weszlibyście na dekolt. Zawracacie, robicie kolejny rząd, zawracacie, kolejny rząd. Tak naprawdę składa się on tylko z 3 takich samych rzędów. Nie wykańczam na razie żadnymi oczkami tutaj ścisłymi. Zostawiam sobie tą krawędź luźną do zszycia, czyli mam 3 rzędy zrobione. Pierwsza część wcięcia zrobione. Natomiast oczywiście można sobie zostawić dłuższą część włóczki na zszycie. Natomiast, żeby wykonać drugą część, musimy sobie oczywiście doczepić tutaj włóczkę, żeby również wykonać ten sam ściek. I już Wam pokazuję, jak to zrobić. Wszystko oczywiście zależy od tego, na którym rzędzie skończyliście. Na lewej stronie miałam przerobiony ten rząd, więc zaczynałam na prawej stronie ten rząd i go opuściłam jak gdyby tą część i zawróciłam, czyli teraz jestem na prawej stronie i muszę dokładnie wykonać, zaczepić włóczkę na prawej stronie. Czyli tak, wbijam sobie szydełko w tą przestrzeń, którą wyznaczyłam, że pomijam, robię pętelkę podstawową, zaczepiam tą pętelkę, robię oczko łańcuszka i znowu w tym samym miejscu robię oczywiście półsłupek nawijany. Znaczę sobie pierwsze oczko, narzut i dalej wykonuję ten sam wzór, po prostu zachowując ten sam wzór, ale tylko jak gdyby na tej krótkiej części. I znowu dojdę do końca, robię oczko do góry, wracam i odcinam włóczkę, ponieważ robię tylko 3 rzędy, ponieważ mój panel tylni miał przeznaczone jak gdyby tylko 3 rzędy, celowo tutaj żeby się zgadzała oczywiście wysokość. Czyli tak, zaczęłam od 3 rzędów, tak jak tutaj, i skończyłam na 3 rzędach. Jest to tylko delikatny podkrój szeroki, nie robię żadnych ściągaczy. Jeśli chcielibyście podkrój głębszy, musielibyście sobie podzielić znacznie wcześniej, być może nawet na tym rzędzie, że pominąć wachlarz, ale pamiętajcie, żeby tak dzielić, żeby szóstkami Wam zostało i żebyście mogli na przykład zakończyć właśnie tutaj. To jest oczywiście wszystko do wyliczenia, wtedy liczba musi być też tutaj na ramionach podzielna przez 6. Pamiętając, że oczywiście z jednej strony jedno oczko też musi zostać, więc pewnie będzie 6 plus 1 z jednej strony i 6 plus 1 z drugiej strony. To się da oczywiście wyliczyć, ale ja robię tylko taki delikatny podkrój, żeby mi nie przeszkadzało przy szyi. Dobrze, więc tak, kończę panel przedni i później można zacząć zszywać i ewentualnie zrobić sobie jeszcze krótkie rękawki. Moje już zaczęłam robić, nie będą to długie rękawki, takie po prostu 3/4. Cały sweterek jest szeroki, więc on też wchodzi jakby na część na rękaw. Rękaw oczywiście robię sobie już na inną szerokość. Zaczynam od 79 oczek i robię sobie na taką wysokość, jaka mi odpowiada. I dopiero po zrobieniu tych wszystkich paneli pokażę Wam, jak zszyć i wykończyć. Dobrze, gdy mamy skończone już 2 panele, możemy zszyć tutaj tę część na ramionach, po to, żeby sobie wyliczyć długość rękawa, jaką potrzebujecie zrobić, tak będzie prościej. Oczywiście składamy panel tak, żeby w środku były na prawej stronie i zszywamy sobie tutaj tą część na ramionach. Oczywiście ja będę zszywała tylko
tutaj tą część na górze, z jednej jak i z drugiej strony, wybierając poszczególne tutaj oczka. Mamy tutaj ładne oczka, więc możemy ładne pętelki po prostu zszyć oczkami ścisłymi. Czyli tak, doczepiam sobie włóczkę, zaczepiam szydełko o jedną pętelkę i oczywiście o drugą pętelkę. Z tej strony. Jeśli zostawiliście sobie dłuższy kawałek włóczki, oczywiście można właśnie wykorzystać tą włóczkę z jednego panelu. Akurat z tej części mam, więc wykorzystam, bądź po prostu doczepić. I przekładam przez wszystkie oczka i robię oczko ścisłe. I w taki sposób zamykam tutaj tą część, czyli przerabiam tylko te oczka, które stanowią część na ramiona. Wykonując oczka ścisłe, staram się robić je luźno. Tutaj ta część górna może troszeczkę być rozszerzona, dlatego te oczka ścisłe jeszcze troszeczkę ją tutaj ładnie ustabilizują, tą krawędź i będzie się lepiej układała. Oczywiście zszywam tylko tyle pętelek, ile sobie wyznaczyłam. Ja tutaj mam do zszycia do tej krawędzi, więc idę po kolei. Tą część tutaj sobie w taki sposób zszyję. Jeśli zszyjemy tak oczkami ścisłymi, będziemy mieć ładne tutaj połączenie na górze. I tutaj dosłownie zostało mi jeszcze ostatnie oczko, ostatnia pętelka. Robię oczko ścisłe, tutaj przeciągam włóczkę, zaciskam i oczywiście włóczkę trzeba schować tą część we wzorze. I to samo robimy z drugiej strony, czyli również w ten sam sposób zszywam sobie tą część. Znowu mam tutaj zostawiony dłuższy kawałek włóczki, więc wykorzystam ją do zszywania. Dobrze, zrobię to już i za chwilkę Wam powiem, co dalej. I ja już zszyłam sobie moje krawędzie na ramionach i teraz po zszyciu tej części możemy założyć na siebie bluzeczkę i sprawdzić, jaką długość rękawa zamierzacie sobie wykonać. Tak jak wspominałam, mój rękaw nie będzie długi, będzie sięgał mniej więcej do łokcia, więc przygotowałam sobie taki króciutki rękaw. Mam już ustaloną długość, więc taka zostaje. Natomiast teraz, gdy już mamy właśnie gotową tą część, zabieramy się za zszycie rękawa. Oczywiście układamy wszystkie części na lewej stronie, to jest moja lewa strona. Dopasowujemy sobie tak rękaw, żeby był z każdej strony, zaczynał się i kończył na tym samym poziomie. Trzeba sobie to mniej więcej właśnie tak ułożyć, żeby było równo. Ja jeszcze tutaj, mniej więcej coś takiego. Najlepiej to sobie po prostu spiąć jakimiś biurowymi spinaczami w miejscu, w którym ma się zaczynać i kończyć nasz rękaw. Sugerujemy się oczywiście tutaj tymi rzędami na panelu. Sprawdzamy, na którym rzędzie się skończyła ta krawędź i na którym rzędzie ta, i wtedy mamy pewność, że rękaw będzie zszyty równo po obu stronach. Natomiast jeśli chodzi o same zszywanie, to oczywiście technika jest dowolna. Z tej strony mamy ładne łańcuszki, ale z tej nie. Więc jeśli chcecie zacząć zszywać, najlepiej zrobić to oczywiście też oczkami ścisłymi lub też igłą, jeśli nie lubicie oczkami ścisłymi. Natomiast sama technika jest bardzo podobna, po prostu wybieram sobie pomału pętelkę stąd, natomiast tu nie mam pętelek, więc będę po prostu starała się dobierać pętelki, które tutaj widzę, tak, żeby mniej więcej przykryć niedoskonałości i dziury, które gdzieś ewentualnie mogłyby mi tutaj wystawać. Oczywiście zachowujemy tutaj to samo naprężenie to samo naprężenie naszego panelu, żeby się nie okazało, że gdzieś jest nierówno zszyte. Natomiast oczywiście, tak jak pokazywałam wcześniej, zszywamy sobie po kolei, wybierając oczka i z rękawa ta włóczka, która mi została, może zostać wykorzystana właśnie do zszycia w taki właśnie sposób. Oczywiście to jest moja technika, Wy możecie sobie dobrać dowolną technikę, wszystko zależy od tego, jak Wam jest wygodnie. I chodzi tylko o to, żeby sobie po prostu w miarę ładnie i równo zszyć rękaw. Czyli po prostu idziemy po kolei. Tu, gdzie mamy ewentualnie dziurkę, można się przebić w całość i tak cały sweterek, cała bluzeczka jest ażurowa, więc nawet jeżeli Wam gdzieś na łączeniu wychodzi jakaś delikatna dziurka, nie ma takiego jakiegoś większego znaczenia, jest to po prostu wzór ażurowy. I tak będę zszywała po kolei od początku do końca.
Oczywiście mamy do zrobienia 2 rękawy i 2 części i dopiero po wszyciu rękawu zajmiemy się już zszywaniem boków i wykończeniem krawędzi. Ja już zszyłam sobie wszystkie moje panele, uporałam się z rękawami. Oczywiście po wszyciu rękawów możecie już zszywać sobie tutaj brzeg bluzki, zarówno bok jak i rękaw. Oczywiście robimy to na lewej stronie. I w zasadzie bluzeczka jest gotowa, tylko że ja postanowiłam jeszcze delikatnie ją dosłownie zaokrąglić i wykończyć wszystkie brzegi, po prostu wykonując oczka ścisłe dookoła. Moja bluzeczka jest szeroka, więc wzięłam sobie mniejsze szydełko 2,5 mm po to, aby ją troszeczkę jeszcze zawęzić, żeby właśnie tu powstało takie lekkie marszczenia i doczepiam sobie włóczka i po prostu przerabiam dookoła oczkami ścisłymi. Tutaj na dole mamy ładną krawędź, mamy oczka, które zaczynaliśmy robótkę, więc lepiej nawet wziąć mniejsze szydełko i dookoła bić się i przerobić sobie oczkami ścisłymi. Oczywiście nie jest to konieczne, nie musicie tego robić, ponieważ ta krawędź jest już w miarę ładna. Też wszystko zależy od tego, czy potrzebujecie w ogóle ją troszeczkę zawęzić, zaokrąglić, czy chcecie, żeby w taki sposób się układała. To już tą decyzję zostawiam Wam. To samo można zrobić na rękawach. Ja jeszcze tego nie zrobiłam, ale oczywiście w miejscu, gdzie mam łączenie, wystarczy po prostu wziąć włóczkę, doczepić pętelkę podstawową i dookoła dosłownie jeden rząd wystarczy zaokrąglić sobie tutaj tą krawędź. Nie jest to konieczne, ale można, wtedy będzie po prostu ładnie wyglądało. Czyli po prostu oczka ścisłe i tutaj w miejscu, gdzie zaczynałam, później połączę oczkiem ścisłym i zamknę okrążenie. I to samo postanowiłam zrobić tutaj, gdzie mam dekolt. Ten mój dekolt jest troszeczkę właśnie taki szeroki, dzięki temu też nie będzie mnie tak przy szyi uwierał. I dokładnie to samo zrobię w tej części na dekolcie, czyli dosłownie w dowolnym miejscu, najlepiej tutaj gdzieś z tyłu na łączeniu. Można też wziąć mniejsze szydełko i również doczepić sobie włóczkę gdzieś właśnie na tylnym panelu, żeby nie było widać. Oczywiście tą włóczkę i tak trzeba będzie schować, więc i tak musimy ją jakoś doczepić. No i w miejscu, gdzie tutaj akurat były dekolt bez takich łańcuszków, w dowolnych miejscach się wbijam i przerabiam sobie tutaj ładnie po prostu krawędź oczkami ścisłymi. Dosłownie pętelki, które tutaj uważam, że powinny być wyciągnięte i przerobione oczkami ścisłymi. Natomiast z chwilą, kiedy wchodzę już na tą część, gdzie mam ładne oczka, oczywiście sobie tutaj przerabiam zwykłe pętelki oczkami ścisłymi. Tutaj ta krawędź jest właśnie trochę szersza niż ta dolna, ponieważ tutaj jest góra, więc ta góra się rozszerzyła. Na dole robiliśmy mniejszy łańcuszek, znaczy łańcuszek był taki bardziej ściśnięty, więc ona inaczej wyglądać może troszeczkę właśnie na dole. I teraz dzięki temu, że przerobię sobie taki łańcuszek dookoła, ten dekolt też się ładnie zaokrągli i ułoży. Można dostosować rozmiar szydełka, jeśli to jest za małe, można wziąć większe, żeby się zbytnio też nie ścieśniła nasza robótka. Słuchajcie, to jest tyle. Ja mam wykończenie tej bluzeczki. Oczywiście ściągacz możecie zrobić, nie musicie moim sposobem bądź własnym sposobem. Chciałam Wam tylko pokazać, jak ja postanowiłam sobie zrobić tę bluzkę. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Mam nadzieję, że polubicie film, że dacie mi znać w komentarzach, czy podobają Wam się tego typu bluzeczki. Ja oczywiście Wam serdecznie dziękuję, pozdrawiam, no i do zobaczenia. Pa, pa!